Cześć, witam Was kochani ponownie. Jak słyszycie pewnie, dzisiaj może nie jestem idealnie dysponowany, bo również i mnie dopadło lekkie przeziębienie, ale tylko bardzo lekkie. Wielu moich znajomych w tym samym czasie już, którzy nie robią tego samego co ja, czyli nie wzmacniają organizmu, po prostu leży w łóżkach. Mają problemy duże zdrowotne, natomiast ja cały czas coś ze sobą robię, wspomagam organizm. A mimo tego, że jestem lekko przeziębiony, byłem w stanie na przykład wczoraj pojechać z Warszawy do Katowic, zrobić tam kilkugodzinne wykłady, wrócić z powrotem w nocy, przespać się tylko kilka godzin zaledwie, chyba 3 czy 4 i znowu jestem po prostu na fali. A więc jednak organizm sobie świetnie daje radę, również w przypadku takiego 63-letniego faceta, jakim również ja jestem. Ale to tylko taka mała dygresja. Posłuchajcie, pora zakończyć cykl o zakwaszeniu, choć z pewnością nasze audycje tematu nie wyczerpują. Sądzę więc, że temat będzie ciągle obecny w tematach pokrewnych. Przecież mówimy ciągle o zdrowiu, sprawności, na które zakwaszenie organizmu ma kolosalny wpływ i to już doskonale sami wiecie. Na koniec więc trochę znamiennych cytatów naukowców, lekarzy i terapeutów, zajmujących się rzetelnie i dogłębnie dziedziną. Nieprzekonanych i tak to nie przekona, to jest absolutnie zrozumiałe. Ci zresztą często twierdzą, że coś takiego jak zakwaszenie nie istnieje, że żaden lekarz tego nie potwierdzi, że zakwaszenie istnieje i że jest groźne i tak dalej, i tak dalej. Zresztą nie mam zamiaru ani nikogo przekonywać, ani zbawiać za wszelką cenę, zwłaszcza wbrew niemu. Przecież jego życie jest jego życiem. Jego zdrowie jest jego zdrowiem. Zgoda? I nikt nie ma prawa ingerować w cudze decyzje. Możemy co najwyżej przedstawiać informacje, przedstawiać najnowsze odkrycia nauki. Resztę ma wykonać sam zainteresowany. Szukać zaprzeczeń czy potwierdzeń i samodzielnie podejmować decyzje, nawet wówczas, kiedy wiemy, że są błędne. Nic więc na siłę. Przecież jak ktoś się chce uparcie obstawać przy swoim stanowisku wbrew faktom, za wszelką cenę nie chce być zdrowy, nie chce przynajmniej spróbować tego, z czego skorzystały już tysiące, to co możemy zrobić? Powiedzieć mu co najwyżej, tak, z własnego punktu widzenia masz absolutną rację. Tyle, że jest to racja w sprawie, o której nasz oponent nie ma bladego nawet pojęcia. Dla Was z kolei, ludzi, którzy wiedzą już bardzo dużo na temat zagrożenia zdrowia i życia wynikających z permanentnego zakwaszenia organizmu, na koniec trochę stwierdzeń, które wzbogacą Was o dodatkowe rzeczowe argumenty. Przejdźmy w takim razie do wypowiedzi autentycznych znawców zagadnienia. Posłużę się moją najnowszą publikacją, czego mogłeś jeszcze nie wiedzieć o zakwaszeniu organizmu i skutecznym odchudzaniu. To jest właśnie ta publikacja i po prostu kilka cytatów. Pozwolicie, że znajdę te cytaty i nie będzie to długie, ale myślę, że będzie bardzo przydatne. Zacznijmy od doktora Roberta Younga, autora książki Cud pH. To jest światowej sławy mikrobiolog i twórca nowej biologii. Cytat. Jest tylko jedna choroba i jedna przyczyna tej choroby. Nadmierne zakwaszenie organizmu. To właśnie płyny Twojego ciała decydują o zdrowiu. Dlatego kluczem do długiego życia jest utrzymanie spójności wewnętrznych płynów przez proces nawadniania ciała alkalicznymi płynami. Pamiętaj, że komórki Twojego ciała mogą być zdrowe, jeśli pływają w zdrowym i czystym środowisku wolnym od toksyn i nadmiernego zakwaszenia. Dalej. Dr Carson Pierce. Pierwsza myśl jakiegokolwiek lekarza, który traktuje każdy rodzaj choroby poważnie, powinno być, jaki jest pH tego pacjenta. Oczyszczanie drogą do zdrowia. Dr Peter Jętrzura i Jerzy Kemper. Wody płodowe dawniej, pH 8,5 o przyjemnym zapachu, przejrzyste, pielęgnujące skórę. Wody płodowe dzisiaj, pH 7, odczyn kwaśniejszy od krwi. Przypomnijmy, 7,365 to jest odczyn krwi. O nieprzyjemnym zapachu, mętne, szkodliwe dla skóry, szkodliwe dla organów. Alkalize or Die, dr Theodore Barudy.
Bez względu na to, jak wielu chorobom nadamy imię, ich korzeni w równej mierze należy szukać w zakwaszeniu organizmu. Oczyszczanie drogą do zdrowia, Peter Jęczura. Najlepiej by było, gdyby kobieta przed planowaną ciążą przeprowadziła kurację odkwaszającą i detoksykującą, aby gruntownie oczyścić swój organizm. Wiele kobiet dopiero po takiej kuracji mogło spełnić swoje marzenia o posiadaniu dziecka. I jeszcze cytat z doktora Petera Jęczury. Starzenie się organizmu jest ciągłym pozbywaniem się składników mineralnych w celu neutralizacji toksyn i kwasów. Dr William Howard. Choroby są wywoływane autointoksykacją narządów, czyli samozatruciem produktami własnej przemiany materii ustroju. Wyjaśniam. Która jest efektem akumulacji w organizmie kwaśnych produktów przemiany materii. Jeszcze raz Peter Jęczura. Pożałowania godny spadek odczynu wód płodowych to proces analogiczny do obniżenia się poziomu pH ludzkiego naskórka. Z roku na rok poziom ten jest coraz niższy. Przyczyną nie jest istniejący ponoć płaszcz ochronny kwasowy skóry. Wobec rosnącego poziomu kwasowości jego funkcja musiałaby ulec wzmocnieniu. Nie. Spadające pH, a zatem coraz bardziej kwasowy odczyn naszej skóry mają źródło tylko i wyłącznie w tym, że w naszych czasach nadmiaru używek coraz więcej kwasów i szkodliwych substancji musi opuszczać nasz organizm przez skórę, przez co pod względem chemicznym staje się ona coraz bardziej kwaśna. Nigdzie nasza skóra nie czuje się tak dobrze, jak w zasadowej kąpieli o odczynie pH 8,5, czyli o odczynie zdrowych wód płodowych, zupełnie jakby się było w łonie matki. Dr George W. Cryle, słynny amerykański lekarz. Nie ma naturalnej śmierci. Każdy zgon, którego ukryta przyczyna jest rzekomo naturalna, jest końcowym punktem zaawansowanego zakwaszenia. Dr Robert Young, The pH Miracle. Musimy zmienić swoje wewnętrzne środowisko, by pozostać zdrowym i oprzeć się także wewnętrznym czynnikom uszkadzającym. To, co błędnie nazywamy chorobą, jest tak naprawdę manifestacją odłożonych kwasów i toksyn w ciele. Dalej, proszę Państwa, to już nie będzie takie długie. Wspomnijmy Edgara Cayce, słynnego śpiącego proroka, który nie był lekarzem, ale mówił: utrzymuj zasadowy stan ciała. Zarazki grypy i przeziębień nie rozprzestrzeniają się w alkalicznym ustroju. Rozpleniają się w kwasach lub w kwaśnych złogach zalegających w ciele. No właśnie, mnie to dotyczy. Dlaczego akurat mnie to lekkie przeziębienie dopadło? Dlatego, że przede wszystkim mało śpię. A jeżeli się mało śpi i siedzi się dużo na przykład przy komputerze, to się bardzo silnie zakwasza. I mimo tego, że staram się alkalizować, biorę różnego rodzaju preparaty mineralne, mimo wszystko układ lekko został osłabiony. Dalej, jeszcze Edgar Cayce. Jeżeli organizm utrzymywany jest w stanie zasadowym, szczególnie przez spożywanie sałaty, marchewki i selerów, oczywiście nie dzisiejszych, krew zyskuje należytą odporność. I ostatni cytat, doktor nauk medycznych Lucjan Langner, Porady na zdrowie numer 1 z 2015 roku. W codziennej praktyce szpitalnej najczęściej spotykamy się z przypadkiem ostrej kwasicy, która towarzyszy pewnym stanom klinicznym, jak na przykład kwasica metaboliczna w ostrej biegunce czy w cukrzycy. Jednak znacznie częstszym, a niedocenianym zjawiskiem jest przewlekła kwasica spowodowana niewłaściwą dietą, brakiem ruchu, nadmiarem stresu. Osoby dotknięte tym problemem często nie zdają sobie sprawy z powagi sytuacji. W wyniku przewlekłego zakwaszenia dochodzi do zmniejszenia gęstości kości, czyli osteoporozy, i zmniejszenia masy mięśniowej. Długie, zwiększone wydalanie kwasów przez nerki może prowadzić do ich zapalenia i w konsekwencji zwłóknienia nerek i ich niewydolności.
Ponadto kwasica, dr Landgren ma na myśli kwasicę metaboliczną utajoną niskiego stopnia, tak zwaną łagodną, czyli zakwaszenie zwyczajne. A więc ponadto kwasica wpływa na występowanie insulinooporności i rozwoju związanej z nią cukrzycy typu 2, chorób układu krążenia, dny moczanowej, otyłości i przedwczesnego starzenia. I to byłoby, proszę Państwa, tyle, jeżeli chodzi o cytaty. One nie pozostawiają nic, żadnych złudzeń. Proszę Państwa, co jeszcze można do tego dodać? Nic w zasadzie. Jeszcze raz powtórzę. Nieprzekonanych i tak to nie przekona. Więc zostawcie tych nieprzekonanych. Idźcie do ludzi rozsądnych, z którymi można rozmawiać. Życzę Państwu wszelkiego dobra. Cześć, trzymajcie się.